Witam Państwa bardzo serdecznie z mojej kuchni ponownie. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotowuję zieloną żywność sobie na śniadanie. Tylko i wyłącznie na bazie zwykłej wody. Do tego będziemy potrzebowali naczynie, najlepiej zamknięte naczynie typu shaker, to może być blender również, to może być słoik litrowy, obojętnie jakiekolwiek naczynie, które będziemy mogli po prostu zamknąć i wyszejkować. Do tego naczynia, ja tutaj może jeszcze pokażę, mam taką specjalną trzepaczkę, która mi ułatwi po prostu przygotowanie tej zielonej żywności. Natomiast jeżeli nie macie takiej trzepaczki, oczywiście nic się nie wydarzy. Po prostu troszkę trudniej, będziecie musieli dłużej poszejkować. Przygotowałam tutaj wodę. Ilość wody do rozcieńczenia zielonej żywności nie ma specjalnie znaczenia. Co niektórzy piją to w bardzo małej ilości wody, mają wtedy po prostu większą konsystencję. Ja dolewam tą wodę do smaku własnego i Państwo też dobrze by było, gdybyście dolali tą wodę po prostu do własnego smaku. Także ja wlewam tutaj około 300 ml wody. Woda jest lekko letnia, ponieważ zimową porą czy jesienną porą nasz układ trawienny niespecjalnie lubi zimne. W związku z tym polecam, żebyście Państwo dali sobie troszeczkę letniej wody. Przygotowałam tutaj jęczmień i chlorellę. Proszę zmierzyć czas, moi drodzy, ile czasu zajmuje nam przygotowanie takiej zielonej żywności. Ja daję tutaj dosyć dużą łyżkę. Dla Państwa polecam łyżeczkę od herbaty, zarówno jęczmienia, jak i chlorelli, ponieważ ja piję to już dość długo, w związku z tym śmiało mogę sobie pozwolić na to, żeby te ilości były większe. Tym bardziej, że jeżeli Państwo zaczynacie przygodę z zielonym jęczmieniem i z chlorellą, to tym bardziej wsypujemy łyżeczkę jęczmienia, łyżeczkę chlorelli. Proszę pamiętać również, że po przygotowaniu takiego szejku, od razu spożywamy zieloną żywność. Nie czekamy na za godzinę, czy nie odkładamy tego napoju do wieczora, ponieważ on traci swoje wartości odżywcze, traci witaminy. W związku z tym po przygotowaniu, po wyszejkowaniu takiego koktajlu, oczywiście wypijamy go od razu. I tutaj to potrząsanie, jak słyszycie Państwo, ta trzepaczka tam dobrze rozbija grudki. Przygotowałam sobie kieliszek, żeby było elegancko. Jeszcze tylko może wspomnę, że osoby, które nie mają chlorelli w proszku, mogą również zastosować chlorellę w tabletkach. Wówczas proszę pamiętać, że zaczynamy od 5 takich groszków. 5 groszków pierwszego dnia, 10 groszków drugiego dnia, aż dojdziemy do 20 groszków czwartego dnia. I te 20 groszków spożywamy, to jest dawka dobowa, czyli spożywamy je w ciągu dnia. Możemy je sobie pogryzać, co jest bardzo fajne dla naszych zębów, ponieważ wówczas oczyszczają się szczeliny międzyzębowe, jak również jeżeli Państwo pogryziecie sobie 2-3 groszki przed pójściem spać, rano jak wstaniecie, nie będzie przykrego zapachu z ust. Także polecam szczególnie. Moi drodzy, tak przygotowany koktajl wypijamy i życzę Wam smacznego. Jeżeli ktoś chce się bardziej rozgrzać, czuje się przeziębiony, to oczywiście taki koktajl jest bardzo pożyteczny, natomiast możecie dodać do niego odrobinę cynamonu, odrobinę imbiru, kurkumę, będzie zdecydowanie rozgrzewający. Także życzę Państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i na zdrowie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.